Dzień dobry, witam Was dzisiaj przy przyczepie PBN18TW. Przyczepa PBN18TW to jest coś, co łączy transport rolniczy i budowlany. Rolniczy, bo oczywiście mamy podczepiony ciągnik i do tego ta przyczepa jest, czyli to jest przyczepa ciągnikowa. Natomiast jedyny wspólny mianownik to jest właśnie ciągnik. Bo przyczepa jest przeznaczona głównie do transportu materiałów budowlanych, ale musieliśmy zakrąć tutaj parę wzajemnie wykluczających się cech. Bo na przykład klienci mówili, potrzebujemy uniwersalną przyczepę do obsługi budów, która będzie niska, na dużych kołach, o dużej ładowności i najlepiej, żeby miała trójstronny wywrót i jeszcze najlepiej, jak można było załadować na nią koparkę. No i teraz oczywiście konstruktorzy musieli się dobrze po głowie podrapać, jak to zrobić, żeby te wymagania wszystkie zakląć w jednym produkcie. Udało się to, myślę, w fajny sposób, bo mamy oto przyczepę PBN18TW, przyczepa, która ma 18 ton technicznej ładowności, 16 homologacyjnej. Wyjaśniałem już poprzednio, na czym to polega, więc nie będę przytaczał. No i mamy przyczepę maksymalnie niską, na maksymalnie dużym ogumieniu, które można było wycisnąć, trójstronnego wywrotu. Ok, czyli udało się. Skrzynia to jest coś, co jest ważne w tym momencie, bo ma 5,30 długości, 2,42 szerokości i 0,8 burta wysoka. Natomiast skrzynia wykonana jest w całości z materiału, z blachy typu Hardox. Burty, podłoga, to wszystko mamy w Hardoxie, czyli bardzo mocna skrzynia przeznaczona do przewozu ciężkich, trudnych materiałów jak gruz, kamienie, piach. To załatwia nam przyczepa budowlana. Mamy trójstronny wywrót, łącznie właśnie z tą prawą, lewą stroną otwieranymi burtami. No i teraz popatrzmy, jak te burty nam się otwierają. One mają oczywiście centralny zamek, czyli możemy tą burtę obrócić do wysypu materiałów sypkich, czyli tutaj na tym punkcie górnym, albo do załadunku materiałów bokiem. I ta przyczepa wnosi nam coś, czego nie miały do tej pory przyczepy typu PBN, czyli przeznaczone do obsługi butów. Dlaczego? Bo nie miały właśnie dostępu z boku. Można było je ładować tylko materiałami sypkimi albo od tyłu, natomiast tutaj mamy możliwość załadunku bocznego. Burty otwierane są według górnego punktu obrotowego, czyli tak jak mamy do wysypu materiałów sypkich, albo według dolnego punktu obrotowego. Ja spróbuję to teraz zrobić. Otwieramy tak, żeby załadować na przykład palety z kostką brukową. I wtedy potrzebujemy dostępu do tej przyczepy z boku. Proszę bardzo, mamy dostęp z boku. Niby mała rzecz, dostęp z boku, a cieszy, bo wszyscy ci, którzy właśnie potrzebują przewozu palet, big bagów, czegoś co ładujemy ładowarką, wózkiem widłowym, będą na pewno z tego rozwiązania bardzo zadowoleni. Z drugiej strony nie tracimy funkcjonalności przyczepy, bo pokrycie w całości blachą Hardox daje nam bardzo dużą wytrzymałość na wszystkie odkształcenia, obijania i tym podobne rzeczy. Dobrze, popatrzmy dalej, co tu jeszcze mieliśmy zrobić. Ja zamknę teraz tą burtę. Ona, jak widać, daje sobie radę, mimo że jest bardzo ciężka, ale system sprężynowy pomaga nam ją zapiąć. Temat załatwiony. Popatrzmy może teraz na rozwiązanie zawieszenia. Ponieważ mieliśmy skupić w tej przyczepie dwie cechy, czyli maksymalnie nisko na maksymalnie dużych kołach. No oczywiście, no i osiągnąć efekt pod tytułem maksymalnie nisko podwozie, czy skrzynię ładunkową, dlatego że mamy wjechać jeszcze tutaj koparką na tą skrzynię. Jak to zostało wykonane? Ano tak, że w tym momencie konstruktorzy umieścili nam oś. Tutaj mamy oś, natomiast zawieszenie jako takie mamy, czyli mocowanie resora jest od dołu osi. Normalnie jest to zawsze na górze, my tu mamy od dołu. Dzięki temu mogliśmy maksymalnie obniżyć zawieszenie. Taki układ oczywiście też narzucił wielkość koła. Koła, które tutaj możemy włożyć maksymalnie, to jest 620 na 40 R22,5 i w zasadzie to jest maksymalne koło, które nam pozwoli przynieść tą oczekiwaną ładowność, a jednocześnie zrobić przyczepę maksymalnie niską.
Spójrzcie, jak mało tu mamy miejsca, żeby to wszystko zmieścić. Wszystko jest bardzo upakowane po to, żeby osiągnąć te parametry. No dobrze, popatrzmy teraz, co tu mamy z tyłu. Jak zrobimy dostęp do tego, żeby mogła po tym wjechać koparka. Żeby wjechać, oczywiście trzeba mieć po czym wjechać i mamy tutaj najazdy. Te najazdy są schowane. Mało tego, mamy jeszcze miejsce do tego, żeby zablokować sobie tutaj jakąś kłódką, gdybyśmy się obawiali, że najazdy mogą nam zginąć, więc możemy zabezpieczyć, po czym zabezpieczenie zdejmujemy i mamy dostęp do najazdu. Z jednej strony i z drugiej strony. Wyrzucimy sobie teraz najazdy. I proszę, mamy możliwość wjechania. Oczywiście zaraz opuścimy klapę i powiemy dalej. Ściana tylna. Ściana tylna miała mieć dwie funkcje, czyli z jednej strony umożliwić nam wjazd koparką do środka, a z drugiej strony być po prostu ścianą przy ładunkach sypkich, żeby można było wysypywać również ładunek do tyłu. Ściana tylna otwarta i teraz parę tygodni temu mieliśmy okazję prezentować filmik z budowy, gdzie koparka wjeżdżała i oczywiście wylała się fala komentarzy pod tytułem: słuchajcie, tam ciężko wjeżdża nam koparka, bo jest ustęp. Oczywiście znowu trzeba było szukać kompromisów, bo czy najazdy umieszczać pod, czy nad klapą? Nad klapą teoretycznie fajnie, bo koparka ma wjazd po tych wszystkich elementach, które umożliwiają przyczepność. Natomiast u góry, gdybyśmy umieścili te najazdy, no to trzeba sobie wyobrazić, że tak, mocowanie tego bardzo ciężkie, zjazd tego bardzo ciężki. Wybraliśmy tą drogę, natomiast mamy tutaj taką nadstawkę, która umożliwia spokojnie pokonanie tego progu, który jest, i dodatkowo możemy włożyć jeszcze coś, co jest niezbędne przy wjeździe gąsienicówką, czyli elementy tutaj chwytne. Z tym, że akurat przyczepa przygotowana dla klienta tych elementów nie ma, on tego nie chciał, mówi: ja mam dużą koparkę, poradzę sobie, nie chcę. W podłodze mamy jeszcze zatopione 8 uchwytów. Na tych uchwytach możemy spokojnie sobie przypiąć pasy, żeby zabezpieczyć ładunek, gdy tego będzie wymagał. Także wszystko pomyślane pod to, żeby obsłużyć te ładunki trudniejsze. Konstrukcja dysza i całego zawieszenia tutaj musiała być też wyrafinowanie dopasowana do tego, co mamy, bo mamy bardzo nisko dyszel. Mamy tutaj normalne dolne punkty zaczepowe z ciągnikiem, natomiast dyszel musiał być takiej konstrukcji, żeby to nam się wszystko zmieściło. Dlatego amortyzacja zrobiona jest na poduszkach gumowych. Niewiele mamy tutaj niestety możliwości regulacyjnych, oprócz tego, że na oczku dyszla możemy sobie zjechać jeszcze do góry dół na tych otworach mocujących. Cóż, jak widać, dałem radę jednoosobowo. Każdy sobie w związku z tym powinien z tym poradzić. Nie trzeba 2 osób, żeby obsłużyć najazdę, wkładanie, wykładanie. Tak, wracając do zawieszenia, popatrzmy, jak tu jest wszystko ciasno upakowane, no ale ta konstrukcja tego wymaga. Tu niestety nie było za bardzo filozofii i miejsca na to, żeby to wszystko bardzo przestrzennie wyglądało. Wręcz trzeba to wszystko było bardzo napakować, ścieśnić, żeby spełnić te warunki, o których mówiłem na samym początku. Czyli nisko, maksymalnie duże ogumienie, maksymalnie duża ładowność.